Dawno nie recenzowałem żadnego odkurzacza, dlatego cieszę się, że dostałem w ręce nowego Purona PR10. Puron PR10, czyli odkurzacz samojezdny polskiego producenta Puron, a ja dzisiaj dla Was go zrecenzuję na bazie doświadczeń Karoliny, żebyście mogli zobaczyć, czy ten odkurzacz poradził sobie z małymi dziećmi. Trochę wstępu na temat tego, co trzymam w ręku, żebyście wiedzieli, z czym mamy do czynienia, a czym to nie jest. W dzisiejszych czasach warto sobie na te pytania odpowiadać w kontekście odkurzaczy samojezdnych, bo jest ich już naprawdę dużo. Jeżeli chodzi o Purona PR10, mamy tutaj do czynienia z odkurzaczem samojezdnym z radarem. Nie mamy kamery 3D, ale nie mamy też po prostu zwykłego obijania się o ściany. Sprawdzona metoda, która jest z nami od lat i od lat działa, więc jest wszystko z nią ok. Nie jest to model, który sam się opróżnia, bo tak jak widzicie, jeżeli chodzi o zasilanie, no to mamy zwykłą stację, na którą sobie podjeżdża i się zasila, podobnie jak na przykład Roboroki. Zresztą to jest jeden model stacji, który też od kilku lat bardzo się dobrze sprawdza. To jest robot 2 w 1, czyli odkurzanie oraz mopowanie. Czym się wyróżnia na tle chyba większości jest tym, że ma dwie szczotki boczne. Tutaj jest prawa, tutaj jest lewa, więc możecie zobaczyć szczotka główna, a poza tym tutaj chyba zbytnio się nic specjalnego nie dzieje. Jeżeli chodzi o pojemniki, do tego zaraz przejdę. Teraz powiedzmy sobie trochę o jego wyglądzie. Puron jest elegancki, to mu trzeba przyznać, czarny na wysoki połysk. Plusy i minusy są tego typu rozwiązań. Po pierwsze jest śliczny, jak go wyjmiecie jako nowego, możecie sobie zobaczyć nasz unboxing, jest przepiękny. Po czasie niestety pojawiają się ryski. Nie wiem, czy jesteście w stanie tutaj zobaczyć, ale jak on się na przykład przyciska pod jakimiś meblami, to niestety, ale wysoki połysk się rysuje, szczególnie właśnie na powierzchni radaru, który jest wyżej niż pozostałe miejsca. Tutaj też mamy wysoki połysk, co nie zmienia faktu, że jeden z ładniejszych robotów. Czarny, ale bardzo ładny, taki stonowany. Tutaj mamy radar, a tutaj mamy dwa przyciski Power oraz powrót do domu. Też bardzo fajnie spasowany. Muszę przyznać, że jeden z ładniejszych odkurzaczy samojezdnych tego typu, moim zdaniem ładniejszy niż Roboroki czy niż Xiaomi. Jeżeli chodzi tutaj o pod spodem, to co już Wam powiedziałem, mamy dwie szczotki boczne, a szczotka główna jest specyficzny sposób, bo to jest trochę inny sposób niż mi znany do jej wyciągania. Ok, ale jak ją sobie weźmiemy, to mamy możliwość częściowego jej rozebrania, również żeby dostać się do włosów, które się będą tutaj chować, więc to jest na pewno spory plus tego rozwiązania. Czekajcie, tak tylko sobie schowam. Więc jakby go nazwać? No taki sprawdzony model. Jeżeli chodzi o jego wygląd, sprawdzony model. Teraz przejdźmy sobie do pojemników. Dwa pojemniki, bo to jest model, w którym musimy wymieniać pojemnik na kurz oraz pojemnik na wodę. Więc tutaj mamy zwykły pojemnik na kurz z filtrem. W tym miejscu to jest coś nietypowego. Ten tutaj jeszcze filtr. Cała w ogóle konstrukcja, mimo że to jest pojemnik dobrze mi znany, to trochę inaczej działa. Proszę. Tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda. Jeżeli chodzi o jego pojemność tego, to wszystko Wam opowiem w tej sekcji związaną z takimi wszystkimi informacjami technicznymi, żebyście mieli to zebrane w jednym miejscu. A tutaj mamy pojemnik 2 w 1, kurz woda. Proszę. Tutaj dajemy pojemnik na wodę. Niebieski. To się ładnie komponuje. No niebieski, żeby się kojarzyło niebieskie, woda. A jak już tak wygląda, to już mi się mniej trochę podoba. To, co mi się podoba, to jest miarka wody. 100 ml, 200 ml, 300 ml. Pierwszy chyba tego typu odkurzacz, który widziałem, żeby miał taką miarkę. Poza tym w zestawie jeszcze dostaniemy taki oto grzebyk do ściągania włosów oraz do czyszczenia robota. Pamiętajcie o tym, żeby czyścić swoje roboty. A także pilota
Takiego typowy pilot do sterowania robotem. Ja osobiście tego nie używam, nigdy nie używałem, ale wiem, że są osoby, szczególnie osoby starsze, które bardzo często takich pilotów używają. No i mamy także instrukcję w języku angielskim, która nam dokładnie powie, co możemy z naszym robotem zrobić. Jeszcze z ważnych rzeczy to tak, z boku mamy przycisk włącz, wyłącz, więc jeżeli ktoś chce ręcznie go włączyć albo wyłączyć, ma taką możliwość przycisku. Też najczęściej u osób starszych, które nie chcą tak korzystać z telefonu, ale chcą mieć takiego robota, który im posprząta, to im to robią. I korzystają właśnie z tego przycisku, a w tym miejscu dajemy naszą szmatkę albo jednorazowego użytku, albo wielorazowego użytku, zmaczamy ją, żeby on mógł mopować. Teraz jeżeli chodzi o jego odkurzanie, głośność i te sprawy. 4 tryby działania znajdziemy w tym robocie: nocny, turbo, komfort oraz standard. Ja osobiście zawsze używam standard, albo w większości robotów, ewentualnie turbo, gdy trzeba coś turbo wysprzątać, na przykład dywany. Jeżeli chodzi o działanie i sprzątanie, brak uwag, szczególnie, że to jest to, co Wam wspominałem, testowaliśmy go wśród dzieci, czyli on wciągał różnego rodzaju, nie tylko kurz, który znajdziemy w każdym mieszkaniu, ale również takie rzeczy jak konfetti i bez problemu sobie z tym radził. Bardzo fajnie sprzątał, więc wydaje mi się, że w większości domów się sprawdzi. Nie jest też głośny, jak na taki robot odkurzający, więc nawet gdy dzieci spały, a on jeździł, to nie budziły się, nie przeszkadzało im to, łącznie z niemowlakiem, którego też Puron nie ruszał, więc te 2 elementy na pewno im plus. Jeśli chodzi o mopowanie, czy ten odkurzacz umyje Wam podłogę? Umyje nie. Przetrze. Tutaj mamy do czynienia z trybem mopowania wiodełka, czyli on ma taki ruch jak na łyżwach. Troszkę. Więc nie mamy typowej eski, która była pierwsza w modelach jako Roborock S50 albo Xiaomi 1S. Mamy już tą nowszą wersję, ale nie mamy dociskania do ziemi, więc on Wam ją przetrze. Przetrze Wam ją dosyć dokładnie, ale jeżeli mamy jakąś zaschniętą plamę, to niestety, ale będziecie musieli się tym zająć sami. To jest domena tego typu robotów i z tym musimy się po prostu pogodzić. Z fajnych elementów, takich wyróżniających ten robot, bo zawsze jest dobrze znaleźć coś, co wyróżnia ten robot, jest to, że on mówi piękną polszczyzną i pełnymi zdaniami. Witaj użytkowniku robota sprzątającego. Cieszę się, że będę Ci służyć. Większość robotów mówi po angielsku. Część już nauczyła się mówić po polsku w bardziej przystępny sposób albo w mniej przystępny sposób. Puron tutaj zdecydowanie robi ukłon w stronę Polaków i mamy do czynienia z robotem, który mówi piękne, pełne zdania. I to jest jego plus. To jest jego duży plus, bo dzięki temu mamy pewność, że mamy do czynienia z robotem, który nie wiem, szanuje nas, jakkolwiek to nazwać. Ja już naprawdę zwracam na to dużą uwagę. Na to, czy coś jest w stanie powiedzieć po polsku, czy ma instrukcję po polsku. Boli mnie to, że żaden asystent nie mówi po polsku. Puron ma tutaj sporego plusa. Aplikacją do sterowania jest WeBug. To jest aplikacja producenta, która pozwala nam na sterowanie naszym robotem. Tak jak możecie teraz zobaczyć, to robot pozwala nam na podzielenie naszego mieszkania no i to jest super, bo na okręgi wyborcze. Nie na strefy, nie na pomieszczenia, ale coś tu poszło nie tak z tłumaczeniem i możemy sprzątać okręgi wyborcze. Tak sobie je wymieniamy. Ktoś się starał, ale trochę nie wyszło, ale wyszło w sumie dość śmiesznie. Mamy tutaj wszystkie takie podstawowe rzeczy, które potrzebujemy, nie? Czyli możemy sobie podzielić nasze mieszkanie właśnie na pomieszczenia, możemy sobie zbudować wirtualną ścianę, możemy sobie zrobić restricted area, czyli wskazać, gdzie ten robot nie może wjeżdżać, możemy kazać mu jakąś określoną lokalizację sprzątać. No i mamy też opcję sterowania tym poziomem wentylatora, czyli jego siłą oraz poziomem nawilżania. Jeżeli chodzi właśnie o sterowanie mapką, to teraz możecie zobaczyć edycja partycji i w tym momencie mogę sobie albo zrobić konsolidację, czyli połączyć jakieś pomieszczenia, mogę sobie zrobić segmentację, czyli je podzielić, albo mogę im zmienić nazwy. Jeżeli chodzi o takie informacje, czy tam rzeczy, co jeszcze możemy z nim zrobić, możemy wyczyścić mu bieżącą mapę, ustawić głośność komunikatów głosowych, dać mu nazwę, Karolina go nazwała Samosia, i zmienić mu pakiety głosowe, czy zobaczyć, w jakich jednostkach powierzchni ma pokazywać, jak nam posprzątał.
Dalej w ustawieniach mamy też integrację. Mamy integrację z Alexą, mamy integrację z Google Home'em, z Tmall Genie, którego mało znam, Duer OS też mało znam i Xiao AI, czyli asystentem od Xiaomi. Czyli mamy tutaj sporo integracji. Możecie go spiąć ze swoim smart home'em i podejrzewam, że dla HomeKita też będzie wtyczka po HomeBridge, która pozwoli nam go dodać. Tego nie sprawdzałem, ale patrząc na to, ile jest integracji, to myślę, że jak najbardziej będzie. Obiecałem Wam dane techniczne, więc oto i one. Zacznijmy od wymiarów robota, czyli 33 cm po każdej stronie, oficjalnie. Jeżeli chodzi o średnicę, o jego szerokość, wysokość 9,6 cm, waga 2,8, czyli normalnie, ani super lekko, ale nie jest też jakoś specjalnie ciężki. Nie mamy w nim opróżnienia pojemnika automatycznego, to już o tym wspominałem. Mamy automatyczny powrót do bazy i ładowanie, czyli w sytuacji, gdy on straci energię w trakcie, bo będzie na przykład bardzo duże pomieszczenie, to on wraca, doładowuje się i leci dalej. Ma kilka czujników antykolizyjnych, przeciw zaplątaniu się w kable, przeszkód i uskoku podłoża. Ten ostatni jest najważniejszy, jeżeli na przykład macie schody i on dojedzie do schodów, to po prostu nie spadnie. Jeżeli chodzi o liczbę programów, czyszczenia 4, tak, o których Wam wspominałem, ma funkcję mopowania. I mamy tak, na wyposażeniu mamy 2 filtry, 2 mopy czyszczące grzebień do czyszczenia, pojemnik na wodę, stację dokującą, szczotki boczne i zasilacz. Gwarancja 24 miesiące. To jest chyba też plus, bo przeważnie te sprzęty kupujemy z Chin, to mają rok, aczkolwiek teraz już jest tego coraz więcej w Polsce, więc mamy tego więcej. No i rzeczy, które są też ważne. Jeżeli chodzi o czas ładowania akumulatora od zera do pełna, to jest 300 minut. Czas pracy to jest 120 minut. Mamy tutaj filtry HEPA, pojemność zbiornika na kurz to jest 0,6 litra, a poziom hałasu to jest 50 dB. Jeszcze tym, co fajnie wyróżnia tego robota, jest ta lampa UV, którą tutaj zobaczycie i ona, no cóż, zabija bakterie. Więc to jest też taki fajny dodatek do tego, że oprócz, że on wciąga wszystko, co jest niebezpieczne, jakieś roztocza, kurz i tak dalej, to jeszcze pozbywa się bakterii, więc całkiem fajnie. Puron stworzył robota odkurzającego, takiego, jakby to nazwać, topowego w swojej klasie. Teraz już idziemy w stronę robotów ze stacjami do samoopróżniania i w tym kierunku zmierza świat, ale Puron pokazał, że można zrobić taki zwykły robot odkurzający samojezdny, który będzie nadal bardzo dobry, który będzie miał dużo fajnych rzeczy, tak jak ta lampa UV, o której Wam między innymi wspomniałem, te 2 szczotki, które tutaj mieliśmy, więc no jak dla mnie in plus. In plus jest Puron PR10. Karolina z niego była bardzo zadowolona, więc ta recenzja nie mogłaby być inna, jeżeli ona była zadowolona. To ja też muszę Wam powiedzieć, że jest on całkiem fajny. Nawet mój Apple Watch teraz się ucieszył i powiedział, że Puron wyszedł bardzo fajnie. Więc w sumie tyle. Jakieś takie super wady, które mógłbym Wam wspomnieć. Chyba stricte co do niego nie mam. Pytanie, czy tego konkretnie szukacie, jeżeli chodzi o robota odkurzającego. Może jedynie to jest kwestia kasy. On kosztuje 2000. Możecie go dostać taniej, więc teraz są zresztą święta, więc on może być tańszy, ale niemniej jednak no to jest odkurzacz, który myślę, że jak się postaracie, to możecie poszukać ze stacją do samoopróżnienia, a trzeba sobie zadać pytanie, czy chcemy mieć słaby odkurzacz ze stacją do samoopróżnienia, czy chcemy mieć dobry odkurzacz samojezdny bez tej stacji, a taki właśnie jest ten Puron. Ja serdecznie Wam dziękuję za ten film, zapraszam Was do lajkowania, subskrypcji i pewnie już mało kto został w tym momencie, więc dzięki, że dotrwałeś do końca tego filmu.